Aha, jesteśmy na miejscu. Czekaliśmy na was przez kilka tysięcy lat. No, może tyle to nie, ale trzeba przyznać, że pytania o przygody Reksia na Arndotiu spływały do nas regularnie od jakiegoś czasu. I wiecie co? Posłuchaliśmy tych głosów i to nie powierzchownie, bowiem daliśmy z siebie wszystko, aby przygotować film jak najlepszy, taki, który wynagrodzi cierpliwość zainteresowanych. Nie zwlekajmy więc dłużej i ruszajmy. Komandorze, odpalaj czasofer! O matko, lecimy! W 1967 roku na ekranach telewizorów ukazał się Reksio Poliglota. Był to debiut postaci stworzonej przez Lechosława Marszałka, jednego z najwybitniejszych polskich twórców animacji w historii. Produkcja odniosła sukces, dzięki czemu sympatyczny psiak mógł przeżywać coraz to nowe przygody w kolejnych częściach serii. W trakcie 23 lat światło dzienne ujrzało 65 odcinków kreskówki, a ich główny bohater zyskał w kraju nad Wisłą absolutnie kultowy status. Ogromna popularność naturalnie poskutkowała obecnością czworonoga w innych gałęziach kultury. Pupil pana marszałka pojawiał się na półkach z książkami, zabawkami, a na przełomie wieków wkroczył także do świata gier komputerowych. Za ten ostatni krok odpowiedzialna była firma Idem Media, założona w 1997 roku w Gdańsku. Przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją tytułów opartych w większości o aspekt edukacyjny. Gdańszczanie dysponowali licencją na wykorzystanie w swoich dziełach bohaterów słynnych polskich obrazów dla najmłodszych: Bolka i Lolka, Smoka Wawelskiego, Koziołka Matołka czy właśnie Reksia. Szczególnie obfite dla firmy były pierwsze lata XXI wieku. Wówczas do sprzedaży trafiła m.in. pozycja Koziołek Matołek idzie do szkoły. Materiał redaktora Diblera na jej temat znajdziecie na naszym kanale. Obok Rogatego na półkach pojawiły się jeszcze Licze z Reksiem, ABC z Reksiem czy Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii. W międzyczasie do zespołu dołączyli nasi dzisiejsi goście: Bartłomiej Brosz i Krzysztof Hrynkiewicz. No to co? Możemy zaczynać. Ja jestem Krzychu, to jest Bartek. Ludzie nas mylą, żebyśmy jakby, wiesz, sprawa była jasna, bo wyglądamy praktycznie tak samo. No, ja trafiłem chwilę przed Bartkiem do Idem Media. Ja wcześniej pracowałem, jeszcze póki Idem Media nie miała skonkretyzowanej siedziby nad grą ABC z Reksiem. Pisałem scenariusz do tej gry. I potem na chwilę zniknąłem z Idem Media, miałem inną robotę. Jak wróciłem, to Idem Media już miało siedzibę taką pierwszą wstępną, pracowało tam parę osób, Bartka tam jeszcze nie było, ale był już Jarek Lula. Prace chyba, o ile pamiętam, prace trwały wtedy nad Koziołek Matołek idzie do szkoły. Ja to się znalazłem trochę zupełnie przypadkowo. Szukałem pracy w studiu graficznym, wziąłem Panoramę Film, wtedy jeszcze się szukało pracy, szukając numerów w Panoramie Film. Wypisałem sobie jakieś interesujące mnie firmy i zacząłem od litery A i na A było Idem Media. Zadzwoniłem i akurat poszukiwali grafika. Przyjechałem i zacząłem pracę w Idem Media. I wtedy była praca z Smokulami nad Licze z Reksiem. I tak, czy jakby firma się nazywała Zajdem Medias, to byś prawdopodobnie tam nigdy nie trafił. Chyba, żeby inny film nie przyjął, wtedy tak. Niedługo później ruszyły prace nad pierwszą z przygód Reksia pod tytułem Reksio i Skarb Piratów. Ale to nie tak, że plan od początku zakładał wysłanie Reksia na wyspę. Na stole leżało kilka koncepcji, w tym takie w ogóle nie zakładające wykorzystania postaci dzielnego psa. Same pomysły na kształt produkcji z czworonożnym bohaterem były przeróżne, a część z nich brzmi dziś wręcz abstrakcyjnie. Pierwszy set zaproponowany przeze mnie to było Reksio i UFO, Reksio i Królewna, Reksio i Wielka Tajemnica, Reksio i Kowboje, Reksio i Lew oraz Reksio i Piraci. Reksio i Wielka Tajemnica mi się podoba. A mi Reksio i Lew, kurde. Ciekawe, ile dałoby się z tego wycisnąć. Dużo. Potem było geograficzno-przyrodniczo-kulturowe.
I tu, to jest Reksio w Afryce, Reksio w Australii, Reksio w Chinach, Reksio w Egipcie. To jest chyba tak jak Tomek, nie? Tomek w krainach kangurów czy coś. Ale tu najciekawsza jest trzecia propozycja, która nie powstała i też ja o tym zupełnie zapomniałem, ale... Ja tego nie wiedziałem. A ty nawet nie wiedziałeś o tym, bo cię jeszcze... I w ogóle na świecie. Jak niewiele brakowało, żeby zamiast znanej nam serii Przygody Reksia powstała seria historyczno-literacka. Reksio i Adam Mickiewicz, Reksio i Napoleon, Reksio i Jan III Sobieski i Reksio i Mikołaj Kopernik. Przedstawiłaś sobie, że na przykład Reksio i Jan III Sobieski odniósł wielki sukces i byśmy musieli zrobić dwójkę, to było Reksio i Jan III Sobieski 2. No i teraz to są takie tak naprawdę przykładowe opisy, co by w takiej grze się mogło dziać. Reksio poznaje twórczość Adama Mickiewicza z Paryża, odwiedza Suplicowo, balladynę, dziady, poznaje podstawowe elementy twórczości, wieszcza trochę konkretnych tekstów, postacie gadają tylko cytatami z utworów, potencjalne zabawy to dopasowywanie rymów, układanie obrazka do wysłuchanego fragmentu wiersza, ustawianie sceny z aktorami, coś z mrówkami, koncert Jankiela na cymbałach. Kurde, jak niewiele brakowało i byśmy poszli w to wtedy. Reksio i skarb piratów! Ale nie poszli. I tak oto na półki sklepowe trafiła pierwsza część znanej nam dziś historii. Reksio i skarb piratów rozpoczyna się w momencie wypadku tytułowego bohatera, po tym jak ten zdecydował się popływać na desce surfingowej podczas sztormu, co okazało się być bardzo słabym pomysłem. Psiakowi udaje się dostać na pobliską wyspę, gdzie życiem tętni wioska zamieszkała przez kury. I akurat w tym momencie spokój zostaje zakłócony przez szczurzych piratów. Sympatyczny czworonóg musi powstrzymać najazd i przywrócić harmonię. Taką metaforyczną oczywiście, żeby nie było. Sama produkcja jest zdecydowanie najprostsza i najmniejsza ze wszystkich. Posiada najsłabsze dialogi, ubogą warstwę muzyczną. Jako jedyna oferuje także rozgrywkę wyłącznie z wykorzystaniem myszki. Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka. Był to bowiem debiut formuły, tak więc twórcy dopiero zapoznawali się z posiadanymi narzędziami, nie mając żadnych gotowych wzorców czy szablonów. Sam projekt musiał także pasować do wizji szefostwa, bacznie monitorującego postępy zespołu. Kiedy robiliśmy Skarb Piratów, myśmy musieli robić raporty dla szefostwa, pokazywać im postęp prac, każdą planszę, właściwie były takie narady, gdzie było wszystko pokazywane i w sumie to nas trochę blokowało, tak? I to też jakby była pierwsza gra z tego typu, którą robiliśmy, więc też się trochę z tym tak zapoznawaliśmy. Jest tu otóż, proszę ciebie, niemalże scenopis Reksio i skarb piratów. I tam się tylko parę rzeczy się zmieniło, nie? Na przykład ciekawostką, której zupełnie nie pamiętałem, że jak mamy moduł, na końcu moduł, gdzie są 3 skrzynie i trzeba zgadnąć, które jest złoto, a gdzie jest kretes, a gdzie jest szkielet, to oryginalnie tam miał być Boulder Dash. Tu większość rzeczy myśmy zrealizowali, wyszli w tego dokumentu. UFO, nie ma tutaj tej części z UFO, tego modułu z UFO pod wulkanem. No i jest jeszcze ciekawostka, że oryginalny ten ostatni moduł, co my mamy, co przeprowadzamy żuczki, to zgodnie z opisem mieliśmy bujać statkiem i ta butelka na fizyce z tym miała się dotoczyć do końca. Taki był oryginalny scenariusz. Potem żeśmy zaczęli realizować tego Reksio i skarb piratów i się okazało, że po pierwsze nie musimy tam wciskać na siłę żadnych elementów edukacyjnych, bo na początku miało być tak, że jest Reksio i skarb piratów, ale tu klikniesz na palmę i się dowiesz, że to jest taka palma. Tu klikniesz tam na coś i się dowiesz, że tam rozgwiazda, zamieszkuje rafy koralową. Tego typu rzeczy to na szczęście gdzieś wszystko wypadło. Przeszkodę jeszcze bardziej skomplikowaną niż oczy i uszy liderów wielokrotnie stanowiła technologia. Ktoś powiedzieć, że ten moduł Krabik, który otwiera Reksio i skarb piratów, to ja pisałem sam w trybie tekstowym. Ja nie jestem programistą, to był taki nasz jakiś zupełnie podstawowy język skryptowy. Sam tam dzielnie to opisywałem, wiesz, jakby to mogło zadziałać. To ten kod, który tam jest, to jest ostatecznie mój kawałek kodu, nie? Ale to tam się dużo więcej nie dało zrobić. Pamiętasz, jak się perły sypały, ten moduł? Nie wiadomo było czemu. Czy to się sypie, że jest kod, że źle napisany moduł, czy źle przygotowana grafika, czy silnik ma błędy, bo silnik miał błędy, a nie było żadnego debugera. Naprawdę trzeba było mocno zgadywać, co tam się może dziać. Nie? Więc to
Dużo czasu też na to szło. W związku z powyższym produkowanie jednej planszy czy jednej minigry było dużo bardziej złożone. Myśmy też mieli mniejsze doświadczenie. Dużo więcej czasu zajmowało niż później, kiedy żeśmy wyrobili sobie pewne schematy A pracy. nie musiałeś programować. Dziś nie ulega wątpliwości, że Skarb Piratów wypada blado na tle swoich kontynuacji. Osoby słyszące wszystkie świetne opinie na temat produktów Idem Media mogą zwątpić w ich renomę, rozpoczynając zabawę właśnie od jedynki, pozbawionej klimatu i swoistego DNA kolekcji. Z drugiej strony ta gra ma swoją wyjątkową aurę i stanowi swego rodzaju luźną rozgrzewkę przed prawdziwymi wyzwaniami. No i to właśnie tutaj narodziła się pierwsza z wielu legend, a konkretnie wypalanie mapy. Ból towarzyszący kolejnym dziurom i nieskończonym próbom zapanowania nad ogniem zrozumieją tylko ci, którzy doświadczyli tego na własnej skórze. Nawet dziś dorośli już fani mają problemy z tym zadaniem, a co dopiero przedstawiciele grupy docelowej. Na szczęście autorzy mieli świadomość trudności tej sztuki i zaimplementowali opcję pominięcia segmentu. Ale ile radosnych chwil dzieciństwa zostało spalonych, pozostanie tajemnicą już na zawsze. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Dobrze. Przed powstaniem części drugiej podejście pionu zarządzającego mocno się zmieniło, dzięki czemu autorzy wreszcie mogli uwolnić swój potencjał. I przy następnej części, kiedy dostaliśmy zielone światło, to właściwie dobra, super wyszło, dobrze się sprzedaje, róbcie drugą część. I się szefostwo przestało wtrącać. A jak się przestało wtrącać, to myśmy zaczęli robić to, co nam się najbardziej podoba. Nie musieliśmy z tym konsultować, tylko mogliśmy tam władować wszystko, co chcieliśmy. I wydaje mi się, że w UFO to był ten moment, kiedyśmy sobie powiedzieli, że ładujemy tam wszystko, co nam się podoba, co nam przychodzi do głowy. Niech się dzieci domyślą, albo niech odkryją, co to może być, nie? Z jakiego to jest cytat, czy co to słowo oznacza. Trudno, już nie będziemy jakby głaskać ich po główkach, nie? Że Potraktowaliśmy ich po prostu poważnie. potraktowaliśmy naszego gracza po prostu zwyczajnie poważnie. Efekt tych decyzji i sumiennej pracy okazał się czymś znacznie więcej, niż można było oczekiwać po zapoznaniu się z poprzednikiem. Niby historia wydaje się prosta. Nad podwórkiem Reksia pojawiają się statki kosmiczne porywające miejscowe kury. Dzielny pies przepędza najeźdźców, rzucając w ich maszyny nieludzko twardymi burakami? Czy to nie jest jakiś błąd w tekście? Halo? No, tak było. Możemy lecieć dalej. No dobra, więc właśnie dalej lecimy, a właściwie lecą Reksio i Kretes. Przy pomocy skonstruowanego przez Koguta wynalazcę wajchadłowca wspomniany duet wyrusza w kosmos, by zlokalizować i powstrzymać źródło kurzego kryzysu. Ale to nie sama fabuła, a sposób jej opowiadania jest perłą w koronie całej serii. Dialogi kipią od treści zrozumiałych tylko dla starszych odbiorców, a zarówno kwestie postaci, jak i przedstawione wydarzenia napompowane są parodią rozmaitych dzieł kultury. W tym przypadku celem stały się przede wszystkim klasyki fantastyki naukowej, na czele z Gwiezdnymi Wojnami czy Duną, ale szczyptę uwagi otrzymał też na przykład tragiczny życiorys Romea i Julii, oczywiście podany w bardziej przystępnym sosie. I jak tu kogoś kochać w takich warunkach? Możemy sobie tylko czasem pogulgotać przez szczeliny między kamieniami w murze. Może zdołamy jakoś pomóc? Gdyby wymienić każdy smaczek, limit czasowy YouTube'a byłby poważnie zagrożony. Nie zdradzimy wam zbyt wiele również dlatego, że naszym zdaniem tego trzeba po prostu doświadczyć osobiście. Szczególnie, że zawarte w grach treści są ponadczasowe i nie straciły nic ze swojej wartości i uroku. Tylko czym byłby nawet wybitny tekst, gdyby żaden głos nie zechciał go przeczytać? No właśnie. Raczysz sobie, Kogucie, żartować. A żartować nie ma z czego, bowiem to, co właśnie słyszeliście, to rozmowa 3 wcieleń tej samej osoby. Odgrywanie kilku ról przez tego samego delikwenta niejednokrotnie było koniecznością dla mniejszych producentów. Skala rozpiętości rezultatów była wielka, ale te zawarte w przygodach Reksia niewątpliwie plasują się na jej szczycie. Serca fanów podbiło małżeństwo Kowal.
Pan Rafał zaczynał jako narrator w Skarbie Piratów. Spisał się w tej roli tak dobrze, że niezwłocznie zaproponowano mu nie jedną, a aż 4 główne role, dokładając do tego rozmaite postacie poboczne. A teraz przestańcie sobie salutować, właźcie do pralki i zapnijcie paski. Klinowe, od bębna. Pani Olga fantastycznie odegrała rolę ukochanej Kreta Kretesa, Molly, ale jej dorobek wykracza znacznie dalej, bo to właśnie głos pani Kowal ożywia znakomitą większość postaci żeńskich, ale nie tylko. Para idealna, obok której pracowali również inni świetni artyści słowa mówionego. Cała grupa działała tak skrupulatnie, że światło dzienne ujrzały nawet dialogi ekskluzywne dla wersji demonstracyjnych. I co? Będziemy tak lecieć i lecieć? Jak to tylko demo? No nie wierzę. Czemu nikt mi nie powiedział, że to demo? Hej, wy tam! Kupcie pełną wersję gry. Talent aktorski przyniósł też narodziny wspomnianej już dziś wirtualnej gwiazdy, która zaczęła realnie zagrażać pozycji tytułowego bohatera, rozkochując w sobie graczy niczym Pamela Anderson w Słonecznym Patrolu. I wtedy odezwał się dzielny komandor Kretes. Dzień dobry! To ciekawe, Kretesa w Skarbie Piratów zagrał ktoś inny, ale i ten ktoś inny jakby trochę wymyślił tego, jak ten Kretes ma mówić. Rafał miał to tylko potem zduplikować, tylko że zrobił to, no nie wiem, no może nie mogę powiedzieć, że lepiej czy ciekawie, ale po prostu miał dużo większe pole manewru, żeby jakby stworzyć tę postać. Bo to był tylko jakby przeszkadzajką, był zabawnym wyskoczkiem z klapy. A że go wszyscy pokochaliśmy, to myślę, że nie możemy go tak zostawić na tej wyspie. Musimy... Bo te jego animacje w tej, to co Arleta zrobiła, tą animację w tej wannie i tą animację w tej skrzyni, ona po prostu była tak jakby o klasę fajniejsza niż wszystkie inne animacje. To też prawdopodobnie było takim przyczynkiem, żeby robić dalej te przygody, bo przecież takie fajne animacje muszę tam robić z Arletą. Osobowość bohatera, charakterystyczne powiedzonka i rola tłumacza z Psiego na nasze uczyniły z niego ulubieńca odbiorców, rozkręcającego się z każdą kolejną wyprawą. Dziś Kretes jest twarzą wielu fanowskich projektów, bo o ile licencja na postać dzielnego psa pozostaje kwestią problematyczną, swego czasu sprawa trafiła nawet do sądu, tak wizerunek jego kompana pozostaje w rękach firmy Idem Media, dziś funkcjonującej pod nazwą Boombit, która nie zamierza pozbawiać zainteresowanych swobody twórczej. Twarze Komandora i innych oryginalnych dla serii postaci przewijają się także w dziełach ich autorów. Bartek Brosz założył nawet swój sklep na serwisie Kapsel, gdzie oferuje wiele wzorów wspaniale korespondujących z uniwersum. Warto zajrzeć. Warto także wspomnieć o nowościach w samej rozgrywce. Do produkcji trafiły różnorodne minigry, większość z nich obsługuje klawiaturę. Znajdziemy tu lot przez kosmos, labirynt na planecie Kurakis, wyścigi na torze obok pałacu Żabby czy wymarzony Boulder Dash. Doczekali się i nawet mieli czas na miły gest. Te obrazy przychodzą mi pocztą na nasz adres od pewnego czasu. Skrzętnie je tu gromadzimy. Wierzymy, że ilustrują one przepowiednie o psie z gwiazd. Zresztą zobaczcie sami. No, to czy już może przedstawiać, mój panie? Niech sobie przedstawia! Idem Media przedstawia Reksio i Czarodzieje. Czarodzieje? To wiele wyjaśnia. Każda kolejna przygoda Reksia stanowiła nie tylko ewolucję, ale także okazję do mniej lub bardziej odbijających się na konstrukcji tytułu eksperymentów. Reksio i Czarodzieje jest idealnym przykładem skoku na zupełnie obcego kwiatka, emanującego zarówno intrygującym zapachem, jak i przeokrutnym smrodem, ale po kolei. Po uratowaniu kur i powrocie na ziemię, dzielny pies sam zostaje porwany. Przez kogo i dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie szukają na podwórku Kretes i 2 koguty, studiując odnalezioną księgę. Odkrywają, że to właśnie na jej kartach został uwięziony szczekający bohater. Przy pomocy najnowszej konstrukcji autorstwa koguta wynalazcy, komandor Kretes zostaje wystrzelony w treść książki i po pewnych turbulencjach trafia do magicznej krainy, gdzie razem ze swoim przyjacielem będą musieli, a jakże,
uratować ten obcy świat. No nie wierzę! Po kosmicznych klimatach znanych z UFO otrzymaliśmy historię napakowaną nawiązaniami do dzieł z gatunku fantasy oraz baśni i bajek. Największą ekspozycją obdarzono czary i Uniwersytet Magii zamieszkały przez dyrektora i nauczycieli, co oczywiście parodiuje Harry'ego Pottera. Ale swoje miejsce znalazł tu też chociażby Hobbit z drużyną Bobroru poszukującą słynnego Barandalfa Białego, jak również Kraina Bajek, gdzie psio-kreci duet spotyka Babę Jagę, Szewczyka Dratewkę, czy nawet Szreksia. Toż to słynny Szreksiu! Cała historia i powiązane z nią mechanizmy są wyjątkowe w skali całej serii, bowiem otrzymujemy swoisty system RPG. Twórcy zaimplementowali prosty schemat rozmowy z postaciami, dzięki czemu możemy poruszać różne tematy i wracać do przegadanych już kwestii. Ale najważniejsze jest tutaj rzucanie zaklęć. Każdy czar aktywujemy rysując myszką przypisany doń symbol. Na początku Reksio zna tylko jeden ruch, ale wraz z postępami jego arsenał wypełnia się coraz potężniejszymi urokami ofensywnymi i defensywnymi. Te będą niezwykle pomocne podczas licznych starć, przede wszystkim z drobiem chaosu. I tu warto wspomnieć o następnej, legendarnej wśród społeczności fanów aktywności – obronie murów Uniwersytetu. Ukończenie modułów opartych na walce z nadchodzącym drobiem okazało się na tyle wymagającym zadaniem, że wkrótce po premierze do sieci wypuszczono nie jedną, a aż 2 łatki w różnym stopniu ułatwiające wyzwanie. Patche wpływały również na poziom trudności sekwencji z lataniem na miotle, szczególnie traumatyczne dla Kretesa. Już koniec. Co ja tu robię? Nie, ała! A nie, chodziło jednak o latanie na smoku. Kretes za dużo o tym biadoli i może się człowiekowi pomylić. Przepraszam. W każdym razie to właśnie bitwy z upiornymi gęsiami otrzymały kultowy status. A wiecie, że rozgrywka w Czarodziejach jest do pewnego stopnia nieliniowa? Reksio, zwany tu wybrańcem, musi ustalić tożsamość tego, który tak potwornie mąci. Kluczem do rozwiązania zagadki jest karta śledztwa. Podczas przygody inni czarodzieje dzielą się z nami wskazówkami. Po ich zebraniu i połączeniu wszystkich kropek będziemy w stanie rozszyfrować personalia czarnego charakteru. I wiecie co? Jeśli wróciliście do tytułu po latach i wydaje się wam, że tym złym kto inny był, to możecie mieć rację. Bo o ile sama przygoda pozostaje taka sama, podpowiedzi i twarz tajemniczego, zbuntowanego maga są za każdym razem losowane. Tak więc dosłownie każdy z 7 podejrzanych może okazać się naszym poszukiwanym. Brzmi to wszystko pięknie, ale kulisy wdrażania koncepcji w życie okazują się być znacznie mniej bajkowe niż sam produkt. Czarodzieje były potworne, jeżeli chodzi o stabilność i o konstrukcję programistyczną tego na różnych płaszczyznach. O ile mnie pamięć nie myli, to trzeba było wywalić do śmieci to marzenie po planszach z czarodziejów i zrobić zupełnie nowe do wehikuł czasu. Przez wspomniane kłopoty doszło także do małej wpadki. Pierwsza wersja tytułu miała zawierać pliki deweloperskie i być niemożliwą do ukończenia. Na szczęście na problem zareagowano bardzo szybko i jeszcze przed wysłaniem tytułu do sklepów podmieniono felerne nośniki na takie zawierające w pełni funkcjonalny produkt. Wiele rozwiązań pozostało ekskluzywnymi dla trzeciej przygody Reksia, toczącej się w Magiksie, a może jednak Matrixie? Wybierzesz czerwoną kość, a dowiesz się, jak głęboko prowadzi królicza nora. A przy okazji uratujesz krainę czarów od zagłady. Wybierzesz niebieską kość, opowieść się kończy. Budzisz się w swojej budzie i wierzysz w co chcesz. Jaki jest twój wybór, Reksiu? Obawiam się, że gdzieś zgubiłem niebieską kość. Żadnym urojeniem z pewnością nie jest geniusz Bartka Brosza, który skomponował najprawdziwszy palindrom muzyczny, czyli utwór brzmiący tak samo puszczony normalnie, jak i od tyłu. Posłuchajcie.
No już bym zapomniał. Więc dlaczego nie powiesz tego, co chcesz powiedzieć? Dobra, to ja powiem, bo rzeczywiście warto. Otóż pod koniec rozgrywki możemy spotkać wirtualne alter ego 3 najbardziej znanych twórców serii. Bartka Brosza jako Susła, Krzysztofa Hrynkiewicza jako Szalonego Kapelusznika i Jarosława Lulę jako Marcowego Zająca. Dyskusja całej trójki towarzyszy nam także podczas oglądania napisów końcowych i uwierzcie, że nie jest to pomysł zrealizowany na odwal. W obu przypadkach rozmowy chce się słuchać, a liczba kwestii naprawdę robi wrażenie. Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja. I zanim znowu ktoś coś wypomni, demo gry potraktowano równie wyjątkowo co pełniaka, dając do wyboru aż 3 różne sekwencje prezentujące odmienne segmenty rozgrywki. Czy tym razem to wszystko? I lecimy dalej. Ratunku! A ja nie chcę. Ty mów, Nosek. Aide Media przedstawia Reksio I... wehikuł. I wehikuł czasu. Reksio i wehikuł czasu. Skoro science fiction i fantasy zostały już odhaczone, wokół jakiego popularnego zagadnienia mogła kręcić się część 4? Oczywiście podróży w czasie. I ten zestaw pozwolił na stworzenie przygody uznawanej przez liczną grupę graczy, również redaktora Przemka, za najlepszą w całej serii. Tym razem Reksio i Kretes wyruszają w podróż po epokach historycznych w celu powstrzymania anomalii czasowej mającej zmienić kolorową rzeczywistość w krainę mroku, depresji i ograniczeń stawianych przez fanatyczny zakon ryżokitowców, zaślepiony ideologią radykalnej uprzejmości i kultury osobistej. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Powiedział Kretes nieświadomy, że zdanie to na wieki utrwali się w kulturze masowej. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, a tym bardziej nas, zakonu ryżokitowców, strażników wspomnianej właśnie kultury, ale osobistej. Pokieruje ich w tym zadaniu tajemniczy, zamaskowany Nostradamus, który ewidentnie wie więcej niż skłonny jest mówić naszym bohaterom. Z nomen omen czasem misja tylko bardziej się komplikuje, a zastana rzeczywistość zmusza bohaterów do nieplanowanych przystanków zarówno w miejscach przyjaznych, jak i trochę mniej. No właśnie, znajdźmy ten lej, zanim znajdą nas dinożarły. Wiesz, że one podobno wszystko żarły jak leci? Trawy, krety, psy, to stąd nazwa. Wyjątkowość wehikułu czasu objawia się nie tylko w jeszcze bardziej niż w poprzednich tytułach pokręconej fabule. Dostajemy tu do zbudowania aż 4 wynalazki, co znacznie przekracza pojedyncze przypadki z poprzednich części, tak jakby 4-krotnie. Różnorodne historyczne settingi pozwoliły nie tylko urozmaicić wizualia i fonię, ale dały też okazję do eksperymentowania z nowymi formułami minigier. Tych jest tutaj mnóstwo i koncentrują się one na takich aktywnościach jak jazda prehistorycznym pojazdem wśród dinozaurów, turniej rycerski w średniowieczu czy nurkowanie w stawie na podwórku przy pomocy żurawia. Co ciekawe, jest to pierwsza w historii okazja do odwiedzin tego zbiornika wodnego i jego okolicy. Tylko wehikuł czasu nie mógłby mieć takiego tytułu, gdyby nie oferował, wehikułu czasu. Ten ma postać sofy zwanej czasofą. W celu rozpoczęcia podróży konieczne jest ustawienie maszyny w obrębie specjalnego leja czasowego i wybranie na 24-godzinnym zegarze pory odpowiadającej żądanej epoce. Oczywiście nie mamy żadnego wpływu na cel podróży, wszystko jest z góry oskryptowane. Naszym zadaniem pozostaje kontrolowanie pojazdu w drodze zobrazowanej dedykowaną minigrą. A że żadna z postaci nie wiedziała do końca, jakie wartości odpowiadają żądanej destynacji, o kłopoty nie było trudno. Ale chyba nie możesz do końca żałować popełnionego błędu, jeśli za jego sprawą masz okazję spotkać Leonarda da Vinci i Monę Lisę. Toż to słynna Mona Lisa. Aleśmy trafili, Reksiu. No nie wierzę. Może wyjaśni się tajemnica jej tajemniczego uśmiechu.
Najbardziej spostrzegawczy mogą nawet wypatrzeć zwierzęce odpowiedniki Włodzimierza Lenina czy Napoleona, a to tylko wierzchołek klepsydry. Natomiast nie bohaterowie produkcji, a my możemy w trakcie zabawy spotkać symbol systemu zabezpieczeń produkcji, wywołujący traumę u wielu młodych graczy już od pierwszej instancji. Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem Przegrywasz, przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Hasło prawidłowe. Miłej zabawy. Ałała! Nie żałuj! Życie, a życie to ocean, drogi Reksiu, na którym każdy z nas musi być sam sobie żaglem, sterem i okrętem. Tak, rufą też, ale ja wolę być dziobem, pruć w fale losu i nigdy nie oglądać się za siebie. Witaj na Nautilusie. Jestem kapitan Nemo. Zaraz, to już kolejny rozdział? Że pan policjant wrócił i przejął film? No dobra, więcej i tak go nie zobaczymy, bo w ostatniej z przygód Reksia żadnego systemu zabezpieczeń nie było. Znaczy, był, ale tak jakby... Zresztą, zobaczcie. Jeżeli zgubiłeś gazetę lub też zjadł ją pies, skontaktuj się z nami. Tym razem odbędzie się bez podawania kodu dostępu, ale tylko dlatego, że opracowaliśmy nowy, świetny system zabezpieczeń. A oto on. Kliknij przycisk dalej, jeśli jesteś posiadaczem legalnej płyty. Jeżeli jesteś posiadaczem nielegalnej kopii gry, wciśnij kombinację klawiszy Alt i F4 na klawiaturze. Ostrzegam, że próba oszukania naszego systemu zabezpieczeń może zakończyć się dramatem. A oprócz tego będzie nam przykro. A jeszcze oprócz tego na pewno dowie się o tym pan policjant, jak wróci z urlopu. Prawdziwy pan policjant. Decyzja należy do ciebie. Oj, widzę, że coś cię gnębi. Pamiętaj, przegrywasz, przegrywasz. Legalna to taka kupiona w sklepie. W międzyczasie internet się już tak rozkręcił, rozhulał. Nie sposób było dalej grać tą kartą tego kodu. Tak jak na początku, jak ID Media zaczęło działać i CD-ROMy po prostu się kupowało, to była ekskluzywna rzecz kupić CD-ROM. Natomiast na początku 2000 lat po prostu te przegrywarki do CD zrobiły się tak popularne, że dużo ludzi je miało. I wtedy się piractwo potwornie rozpleniło. ID Media prawie, że nie poszła z torbami przez to, nie? Bo to było tak, że naprawdę musieliśmy liczyć na to, że ludzie kupią, bo musieliśmy, żeby się zwróciły koszty produkcji, pal licho nawet ile firma na tym zarobi, ale żeby się zwróciły koszty produkcji i w momencie, kiedy ludzie sobie kopiowali i w to grali, no to dla mnie idealistycznie, no to no, nie fajnie, ale trudno, tak jest. No, ale firma musiała tego bardzo, bardzo pilnować. Książeczki, te kody i ten policjant, to była taka elegancka forma klasyczna połączenia książeczki oryginalnej z płytą. Natomiast w momencie, kiedy doszliśmy do Reksia i Kapitan Nemo, po prostu to już wszystko te kody były natychmiast w internecie ogólnodostępne. Byłaby to po prostu niepotrzebna przeszkoda dla tych paru osób, które mają honor, żeby szukać tego. A inna zupełnie prozaiczna sprawa była taka, że te wcześniejsze gry już zaczęły się pojawiać w tak zwanych gazetach, czyli były dołączane do jakichś tam pism i tak dalej, gdzie no, były dołączone za darmo i w tym momencie w ogóle z kodu był w ogóle ten policjant wyrzucany. Więc... no właśnie. I dlatego już dostaliśmy też przykaz, że po prostu ma tego policjanta nie być tak, bo to w pewnym momencie wyjdzie w tej gazetce gdzieś dołączonej i wtedy żeby nie zmieniać kodu, to... Tak, żeby nie zmieniać kodu, nie przebudowywać gry, tylko użyć tej samej. Wspomniane przez Krzysztofa Hrynkiewicza piractwo i problemy finansowe poważnie zagrażały przyszłości serii. Szczególnie, że studio oczekiwało tworzenia tytułów angażujących także innych bohaterów polskich animacji. Ja nie pamiętam, jak to było, że Reksia i Kapitan Nemo wyszedł z nieskończonego wehikulu, skończonej pieści wehikula, ale to prawdopodobnie chodziło o to, że myśmy chcieli dalej robić przygody Reksia, a zarząd już chyba wolał, żebyśmy robili jakieś z Bolkiem i Lolkiem, nie? Myśmy tak jakby trochę specjalnie nie skończyli opowieści w wehikule czasu, żeby mieć argument, że jak to tak, nie? Że jak to tak, nie, skoro oni tam zostały więzieni, musimy zakończyć jakąś tą opowieść, musimy jakoś zakończyć, nie? Więc to myśmy sobie sami chyba zrobili taką dźwignię do jakichś negocjacji, ale zajęło to chyba, nie wiem, z 1,5 roku, nim myśmy zaczęli budować tego Kapitana Nemo.
I dlatego powstało Forum Przygód Reksia. Forum Przygód Reksia powstało trochę po to, żebyśmy mogli udowodnić, że są jakieś dzieci na świecie, które czekają na tą 5. część. Dlatego ten Kapitan Nemo w końcu powstał, żeśmy się umówili, że to będzie ostatnia część Przygód Reksia i potem zabieramy się za inne projekty, no bo to było trochę tak, że myśmy mieli licencję na te wszystkie postacie z polskich bajek i za wszystkie żeśmy płacili, czyli trzeba było co jakiś czas wypuszczać grę z którąś z tych postaci. No i przez Reksio tak jakby trochę dominował w tym naszym profilu naszego zespołu, więc musieliśmy go na chwilę odłożyć. Ale w końcu się udało i finałowa, 5., największa przygoda Reksia ukazała się na półkach sklepowych. Jeśli ktoś wymazałby fabułę wszystkich gier i kazał zgadywać ich kolejność, wyłącznie za sprawą różnorodności treści, długości rozgrywki i poziomie zaawansowania technologicznego, chyba nikt nie miałby problemu wskazać Kapitana Nemo jako produkcji powstałej najpóźniej. Bez zmian pozostała jednak skala trudności gry, znacznie odbiegająca od możliwości przeciętnego odbiorcy. Wspomniane wcześniej wypalanie mapy czy obrona murów to idealne wręcz przykłady aktywności skalanych hardkorową blizną, wyrytą trochę celowo, ale nie do końca. Nie było czegoś takiego jak dzieci znajomych, albo że nasi znajomi chcieli grać w te gry i znali je, bo ich dzieci grali, bo po prostu nie było takiej publiczności. Myśmy to tak trochę robili na oko, nie? Tak jak nam się wydaje, jak pamiętamy, bo znaczy czas, tak jak myśmy, ja już o tym wspomniałem, myśmy mieli te 8-10 lat, żeśmy grali na Spectrum, czy na Atari, czy na Commodora, to tam nie było zmiłu i tam wszystko było super, totalnie trudne, miałeś 3 życia i koniec, nie było save game'ów i tak żeśmy to kochali. Więc myśmy wyrośli z takiej gdzieś mentalności, że nie ma, że łatwe, bo to musi być challenge, bo wtedy jak taki challenge pokonasz, to dopiero czujesz satysfakcję i czujesz się zadowolony. Jak 100 raz grasz w mury, bo się sypią, to w pewnym momencie już masz tyle patentów, że wydaje ci się na koniec, że łatwa jest ta obrona muru, że za łatwa jest ta obrona muru. Tester Tomek głównie sprawdza, czy gra się nie sypie. To było jego główne zadanie, czy się gra sypie, nie? Czy się nie zacina, czy się nie wywala. A nie, czy jest za łatwa, za trudna. Mieliśmy za mało rąk do pracy trochę. Też cały klimat tych gier wynika z tego, że myśmy w sumie byli bardzo małym zespołem. To nie była produkcja taka, jak teraz są produkcje, czyli ogromne zespoły. Na G-że. Kilkanaście osób to chyba było max przy tej produkcji, to chyba licząc też aktorów głosowych. No zazwyczaj nas pracowały 4 do 5 osób nad tą grą. Kapitana Nemo chyba zrobił Przemek sam, czy nie? Czy Andrzej jeszcze coś robił? No jeszcze Wisław przecież był, tam byli tacy programiści, którzy robili moduły. Był jeden główny programista. Grafikę robiłem ja i Jarek. Tak, ale Jarek oprócz tego robił w tym razie jeszcze inne rzeczy, nie? A ten Jarek tak też jest doskopny, różne moduły i tak dalej. Główną część graficzną robiłem ja. No natomiast za poziom trudności właściwie jestem odpowiedzialny ja, bo nie dosyć, że wymyślałem to jeszcze sam projektowałem te levele. Mumionki 2. Skoro mi się udało przejść, to musiało być łatwo. No i jednak nie musiało, ale jeśli słowa nasze, jak i samych twórców to dla was za mało, zweryfikujcie sprawę na własnej skórze. I jeśli wyjdzie na wasze, zawsze możecie ponownie podjąć wyzwanie Kapitana Nemo, ale na poziomie trudnym, wprowadzonym wyłącznie na potrzeby tej części. Warto spróbować też dlatego, że odważni ujrzą bonusy nie występujące w zakończeniu łatwiejszej drogi. Sama historia nie odbiega klasą od warstwy gameplayowej, ba, stanowi ona prawdziwy trzon tytułu i genialne zwieńczenie całej historii. Po tym, jak czasofa została zniszczona w wyniku incydentu, zgrabnie przypominającego ten z Powrotu do przyszłości Roberta Zemeckisa, nasi bohaterowie muszą znaleźć sposób na powrót do domu. Ich jedyną nadzieją okazuje się niejaki Szlafrok Holmes. W całej wyprawie pomoże też tytułowy Kapitan Nemo, choć czasami i on wpadnie w tarapaty. Kapitanie Nemo! A możesz mówić wyraźniej? Oczywiście, fabuła pełna jest zwrotów akcji, pokręconych wydarzeń, pamiętnych kwestii i rozmaitych nawiązań. Przede wszystkim do klasyków z Titaniciem czy Indianą Jonesem, ale również do klasyków polskiej kinematografii. Słabe jest to po prostu. Takie 3D to owszem, no głębie posiada, wie pan, głębie. Grę, proszę pana, świateł. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, wie pan, no coś takiego wyraźnie. A u nas, proszę pana, to jest tak, nuda, powtórzenia i płasko. Chce pan, proszę pana, na przykład tak sobie spojrzeć w lewo, spojrzeć prosto, spojrzeć w prawo, rozejrzeć się, skalować na chwilę. No i co? I nic. I nie ma pan takich frekwencji, bo się komuś coś nie chciało, nie narysowali.
Kto na tym traci? Pan traci, ja tracę, my tracimy. To są nasze animacje, proszę pana. Nie wymówię, a patrzy pan na rękę. Widzi pan? O, w kółko to samo, o, znowu. A dialogi, proszę pana. Niedobre są, bardzo niedobre są. Wtórne, przepisane w najlepszym przypadku, proszę pana. I tak siedzę sobie, proszę pana. I tak patrzę sobie. Normalnie, do przodu oczywiście, bo wstecz nie mogę. W trakcie wyprawy odwiedzimy XIX-wieczne realia prawdziwych miejsc – Paryża, Egiptu czy Turcji, jak również destynacji mitycznych, a nawet takich gdzieś już widzianych, ale trochę jakby innych. Poznamy też legendarne ludy dzikie, a nawet starożytne. Jednak żaden z wymienionych elementów nie jest tym najbardziej imponującym. Otóż cała opowieść została niezwykle zręcznie poprowadzona do sensownego i spójnego finału, a wartość tej sztuki podbija fakt, że w umyśle Krzysztofa Hrynkiewicza wszystko rodziło się na bieżąco, bez wielkich szkiców i planów. Jedyna rzecz, która nam się wyklarowała, to jest tylko tyle, żeby za każdym razem to była trochę inna tematyka, nie? Czyli jak mieliśmy Reksia i Skarb Piratów, Reksia i UFO, to następny był Reksia i Czarodzieje, bo to jest jakby zupełnie inny świat, inna kraina, inne referencje kulturowe, inne cytaty, z których można korzystać. Nieprzypadkowo nie robiliśmy Reksia i UFO 2 i Reksia i UFO 3, bo pewnie by się dało, ale po co, skoro tyle rzeczy jest dookoła, wiesz, innych, to jakby nie mieszczą się w tej konwencji. A druga część jest taka, że wymyślając sobie tą taktykę, że kończymy grę 3 pytaniami i coś się dzieje, co było dalej, nie? Kto porwał kurę, nie? Kim jest tajemniczy cień? Tak jakby sami sobie zadawaliśmy już zadanie. Bo to często powstawało na końcu i na zasadzie... I robiliśmy też podgórkę sobie. I robiliśmy sobie podgórkę, bo na zasadzie, dobra, musimy jeszcze te 3 pytania na końcu. To o czym będziemy inne? No to może na trzeciach. Dobra. To taki autor, bo Bartek musiał je rysować, bo trzeba zaraz było ten. A ja dopisywałem te pytania. One często są takie niby konkretne, ale tak naprawdę niekonkretne, nie? Kim jest tajemniczy cień na ścianie? To on w sumie może być każdym. Ja wtedy nie podejmowałem żadnej decyzji jeszcze, kim ten cień będzie, ale jak siadałem do pisania Reksia i Czarodzieje, to już wiedziałem, że muszę zacząć od tego cienia na ścianie, tak? I właśnie w takim trybie powstała jedna z najwybitniejszych polskich serii gier wszechczasów. Tak, to nie jest głupi żart prowadzącego. Przygody Reksia to niezwykle niedoceniana marka nosząca krzywdzącą, jeszcze większą niż jej protagonista, łatkę zwykłej produkcji dla dzieci. Tymczasem nie jest to dzieło ani zwyczajne, ani przeznaczone typowo dla najmłodszych. Pozycje te mają drugie dno, łamią 4. ścianę i zapewniają mnóstwo tego, co w rozgrywce najważniejsze. Przyjemności, frajdy, relaksu i zainteresowania opowiadaną historią. Gry zostały tak skonstruowane, że bronią się do dziś, zarówno wizualnie, dźwiękowo, jak i fabularnie, a i technicznie wszystkie części działają na nowych maszynach bez większego kombinowania. Dzisiejszy apel jest więc jeden. Zagrajcie w przygody Reksia. Macie strzelby? Skądże, wodzu? Broń, przemoc, tytoń, brzydkie słowa, niezdrowe, tłuste jedzenie, liberalizm i hazard jakoś tak w ogóle nie występują w naszych przygodach. Co jest trochę dziwne w sumie. Raz mi się tylko wydawało, że widzę faceta z kosą. Zresztą, wodzu, ja wam radzę, lepiej nie inwestujcie w broń i przemoc. No może w hazard, Słyszałem, że kończyliście. Nie, jeszcze nie. A to dlatego, że wkrótce po premierze 5 światło dzienne ujrzały jeszcze 2 niezależne dodatki do serii. Reksio i Kretes w akcji oraz Reksio i Kretes Tajemnica trzeciego wymiaru. Były to samodzielne produkcje oferujące formaty rozgrywki zupełnie inne od tych znanych z przygód Reksia. Pierwszy z tytułów to niejako epilog dziejów bohaterów. Otrzymują oni paczkę z Ameryki zawierającą grę o ich przygodach. I jak to z tytułami zza oceanu bywa, jest to produkt przepakowany akcją i dość ubogi w treść, która dodatkowo została, że tak to nazwijmy, lekko przerysowana. To jest gra, którą ja strasznie lubię. Czyli jakby rewizyta, jakby próba zamiany całej tej skomplikowanej serii przygodowej w po prostu takie proste zręcznościowe czy logiczno-zręcznościowe moduły z wieloma etapami, w których każdy jest dodatkową przygodą. Czyli taki set 5 gier zręcznościowych. Kiedy dodaliśmy do tego tą ideę, że to jest Amerykanie zrobili swoją wersję, to prawdopodobnie zresztą nawiązywało do tego, że Amerykanie robili swoje wersje różnych filmów i różnych rzeczy i one zawsze były takie tak gorsze.
Bali robi amerykańską wersję jakiegoś europejskiego filmu, to ona była zawsze taka inna, gorsza, z innymi punktami nacisku. Czy może inaczej, może nie tyle gorsza, czyli zawsze to było bardziej uproszczona, więcej akcji, a mniej gadania. Więcej popcornu, tak, bardziej kinowa. No więc tutaj to, że oni mają to PlayStation i dostali, że Amerykanie zrobili licencję i sobie grają we własne przygody, jednocześnie mogąc je komentować, to się bardzo mieściło w klimacie, przynajmniej w moim wyobrażeniu tego świata, gdzie nie ma tej dodatkowej ściany i że to jest jakby, nie jest to klasyczna jakaś geometria gry, jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy grą a postaciami, które w niej występują, a ludźmi, którzy w nią grają, a twórcą, który za tym wszystkim stoi, prawda? Jak wspomniał Krzysztof Rynkiewicz, tym razem nacisk położono na aspekt zręcznościowy. Mamy tu 5 minigier, a każda nawiązuje do jednej z części głównej serii, oferując przy okazji przekręconą historię, a niekiedy również zmienione imiona postaci czy dubbing. Skarb Piratów to platformówka 2D z rzucającym bombami i zbierającym monety Reksiem w roli głównej. UFO przyjmuje postać side-scrollera pełnego strzelania do niemilców i omijania przeszkód. Wszystko za sterami Sikora Millennium, pilotowanego przez Hau Solo i komandora Kretobiego. Czarodzieje opierają się na znanym z oryginału lataniu na miotle, wzbogacanym o walkę, power-upy i iście kinową grę aktorską. Ho, ho, nie, Reksiu, tylko nie to. Dlaczego ty? Dlaczego nie ja? Ho, ho, asystencie, ja tu muszę zostać. Walcz za krainę magii. Wehikuł czasu oferuje rozgrywkę podobną do występujących w głównej serii labiryntów z widokiem z góry. Tym razem do tytułowego duetu dołącza, choć tylko na chwilę, kogut wynalazca, a cały tercet mówi po szambolańsku. Aha, nie, stop. Nic nie rozumiem, co to jest? Reksiu, przełączyłeś wersję językową? Na szczęście przed ekranem siedzi znająca tę niezwykłą mowę Kari Matahari, na bieżąco tłumacząc wszelkie zagadnienia. Ostatnią atrakcją jest Boulder Dash. Super Heroes i Kapitan Nemo, bo tak nazywa się minigra, przedstawia dobrze znany format zabawy, gdzie kierujemy podziemnymi poczynaniami Kretesa w drodze do wyznaczonego celu. Ale to nie wszystko, bo twórcy stworzyli także edytor poziomów, pozwalający projektować własne plansze i przegrywać na nich z Kretesem. Kopać, jak to łatwo powiedzieć. Stop! Chcę się dowiedzieć, czy jest pauza. Jest w każdej z minigier, a oprócz zatrzymania rozgrywki oferuje ona unikalne wypowiedzi i obrazy. Raczej nietypowo. To co w takim razie można powiedzieć o tajemnicy trzeciego wymiaru? Po raz pierwszy w historii bohaterowie zawitali do trójwymiarowego świata. Reksio, Kretes i Kogut zostają uwięzieni w tej nieznanej rzeczywistości i muszą szukać sposobu na wyjście z opresji. Można powiedzieć, że rdzeniem zabawy są wpisane w DNA serii labirynty, dostosowane do realiów z osią Z. Tylko tyle i aż tyle. Firma miała pracowała nad swoim silnikiem 3D, jak każda firma wtedy. Pracowała nad swoim silnikiem 3D i bardzo był taki cuk na to, żeby może coś zrobić w 3D. I tam było kilka propozycji takich gier, które możemy zrobić z udziałem naszych postaci i między innymi była adaptacja takiej innej gry, która był inny zespół w tej. I to się ostatecznie kiedyś tam się skończyło tym trzecim wymiarem. To myśmy mieli taki pomysł, że to jest taką grę typu puzzle właśnie, gdzie oni piszą nad jakąś nicością i muszą się wydostać z jakiegoś miejsca, ale to są zadania takie, jak się potem pojawiają w tajemnicy trzeciego wymiaru. Ale to było tak jakby trochę narzucone, nie? Bo jakby było pytanie, czy my możemy wykorzystać to, co oni zrobili na tej podstawie gry. Każda z postaci dysponuje odrębnym zestawem umiejętności, a dobre planowanie i łączenie dostępnych zdolności jest niezbędne do osiągnięcia mety. I wiecie co? Może styl przeszedł metamorfozę, ale poziom trudności nie stracił nic ze swego blasku, co potwierdzają wypowiedzi słyszane przez redaktora Przemka, mówiące o poważnych kłopotach z ukończeniem tytułu nawet dziś. Choć tym razem mowa również o nieuczciwej konstrukcji produktu, nie wybaczającej błędów i zmuszającej do perfekcji w obrębie każdego z etapów.
Ale w głowach twórców narodziły się jeszcze inne ciekawe pomysły. Ja bardzo chciałem zrobić RTS-a, bo myśmy grali bardzo dużo w Red Alerta 2 i bardzo kochaliśmy to, bo w każdej wolnej chwiliśmy grali w Red Alerta 2 i chcieliśmy zrobić, ja sobie wyobrażam, że jakby masz frakcję podworkową, czyli tam krety, Reksio, potem masz trup chaosu jako druga frakcja i czarodziejów złych i trzecia frakcja kosmiczna, ufokurę i ten. I RTS-a robię takiego durnego z głupimi zupełnie rzeczami, z głupimi tymi, ale taką trochę parodię różnych innych RTS-ów. To oczywiście był zambitny projekt i on nigdy nie wyszedł poza 3 strony wstępnych koncepcji do niego. Natomiast to, co znalazłem dzisiaj, to a propos 3D. Była też propozycja zrobienia szeregowca Kretesa, bo myśmy też grali, pamiętasz, Medal of Honor. Fabuła tam jest taka, że Kretes został przez kogoś uprowadzony, a Reksio idzie go odbijać. To jest jakaś zręcznościówka, ale taka właśnie ciężko wyczuć, czy miała być platformowa bardziej, czy strzelana, wiesz, bardziej. Ale rzeczywiście tony przeciwników i ten Kretes, którego trzeba gonić za tym porowaczem z Kretesem i biadolo. Jedyne, że jest to napisane, że Kretes biadoli w niebogłosy, jakby komentując to, co się dzieje, a ty, kurde, gonisz tego, kto go uprowadził i rozwalasz system. Kto wie, może kiedyś fani wcielą te projekty w życie, patrząc na... Jeszcze nie teraz. W każdym razie po ukazaniu się 2 znanych oficjalnie dodatków, przygody Reksia postawiły kropkę. Co za pomysł! Odmawiam! No i odmówili również w Idem Media. O ile na pewnym etapie studio miało dość reksiowej monotonii, tak w obliczu rosnących jak grzyby po deszczu pozycji osadzonych w pełnym 3D, nie wyobrażano sobie, aby tajemnica 3. wymiaru była jedyną wizytą czworonoga i jego przyjaciół w tych realiach. I to nawet mimo tego, że ojcowie serii obrali już inną drogę. Myśmy mieli wtedy Very Nice Studio. Myśmy odchodząc od razu się umówili, że jakby otwieramy się na współpracę i niedługo później pojawiła się taka opcja, dlatego że jednym z przyczyn, dla których żeśmy odeszli z ID Media było to, że oni całkowicie postanowili przeskoczyć na 3D. Rezygnowali z tego 2D, którym myśmy zjedli zęby i żeśmy je budowali, a my zakładając firmę chcieliśmy nadal w tym 2D zostać. A z 3D, szczególnie wtedy, problem jest taki, że jest to o jeden rząd wielkości więcej roboty ze wszystkim. Szczególnie jak się zaczyna wchodzić w to i jakby nie do końca zna się technologii. I to był pierwszy projekt na Unity. Tak. I tam jeszcze nikt do końca tego specjalnie nie wiedział, jak to zrobić. W związku z powyższym od razu powiedziane, że ta gra nie może być, możemy zrobić jeszcze przygody jakiejś lekcje, ale nie może być to ta gra tak duża, nie? I zrobili. Reksio i Miasto Sekretów pojawiła się na rynku 2 lata po premierze Tajemnicy 3. wymiaru i była czymś zupełnie nowym dla marki. Choć zdecydowanie nie można tego powiedzieć o przyczynku wyprawy, którym znów jest zaginięcie tytułowej postaci. Tym razem dzielny pies schodzi do piwnicy w domu swojego przyjaciela Kretesa i przepada. Okazuje się, że pod ziemią znajduje się przejście do tajemniczego, zamieszkałego przez Krety miasta, gdzie Kretes musi pokonać wiele niebezpieczeństw, aby uratować przyjaciela. W innych segmentach zmian było już wiele. Otrzymaliśmy produkcję z postaciami 3D egzystującymi na płaskich tłach. Przebudowie uległ interfejs, zmieniło się tempo rozgrywki, a różnorodność treści okazała się, mało różnorodna. I ta monotonia jawi się jako podstawowy problem tytułu. Natomiast zdecydowanie nie jedyny, bo wszelkich niedoróbek, błędów i braków było tu znacznie więcej. Czyli ilość lokacji była ograniczona? Tak, dużo, ten minigry były ograniczone, bo oni się bali, że tego nie zrobią. I że programowanie będzie po ich stronie. Myśmy mieli zaprojektować postacie, czy zaprojektować lokacje. Projektowałem scenariusz, pisałem dialogi, Bartek projektował postacie, czy projektował lokacje, oni to potem ustawiali, programowali. Tak jakby trochę bez naszego udziału, czyli... Także nie jest to do końca nasze dziecko. I mój sposób pracy jest zawsze taki, żeby coś wymyślić, zrealizować, dać jedną korektę, drugą korektę, tak na szybko, wiesz, żeby zobaczyć, dotknąć tego i zobaczyć, że to jest fajne. Jeżeli to jest fajne, to może powtórzyć jeszcze, a jeżeli nie jest fajne, to nie powtarzać. I ja zaczynając scenariusz do, powiedzmy, Kapitan Nemo, absolutnie nie wiedziałem, co będzie dalej. I jak
Mniej więcej wiedziałem, jak to się ma skończyć, ale jak dojdę do tego celu, to jeszcze nie wiedziałem, bo musiałem Bartkowi dawać, żeby rysował planszę. To się to na bieżąco składało się to jakoś, aha, dobra, okej, dobra, to będziemy, to jest fajne, to fajne, to jeszcze powtórzmy to, zróbmy ten model jeszcze raz, nie? Pewne rzeczy wynikały przed faktycznie. Ja na podstawie pomysłu krzywo rysowałem planszę. A czasami Bartek Krzywo patrzył na planszę i na podstawie planszy wymyślał jeszcze coś. Jeszcze coś możemy tak, zrobić. Tak się mieliło. Tak, a tu napisanie, wiesz, pełnego scenariusza, ktoś inny będzie realizował, to była trochę inna robota. No tu zabrakło takich właśnie poprawek, korekt. Korekt na zasadzie, zrobiliśmy to, dobra, to zróbmy to inaczej, nie? To nie, to nie było. Bo Od nas wyszedł po prostu scenariusz i szkice. to też zostało trochę przez nich przebudowane, nie? Bo tam mieli pewne problemy z jakąś jedną czy drugą minigrą, więc ona nie poszła albo wyszła im za trudne, więc to zostało z czymś zastąpione. Nie mieliśmy nad tym pełnej kontroli i Nie jest chyba projekt, który darzyliśmy specjalną miłością. nie darzyliśmy go miłością. I choć pod względem scenariusza, dialogów czy muzyki pozycja nawiązywała jakością do poprzednich gier, muzycznie nawet nie tyle co nawiązywała, a po prostu wykorzystała soundtrack oryginalnej serii, tak kwestie techniczne i modele postaci okazały się mocno niedopracowane. Ludzie w Idem Media musieli zdawać sobie sprawę z sytuacji, bowiem już rok później stała się rzecz niecodzienna. Miasto Sekretów trafiło na rynek po raz drugi. Wersja wzbogacona jakże nadużywanym dopiskiem Limited Edition prezentuje produkcję w znacznie lepszym świetle. Przebudowano interfejs i menu, wzbogacono dialogi, animacje i projekty lokacji, a nawet całkowicie przemodelowano bohaterów. Gra zyskała też oryginalną ścieżkę dźwiękową, a po raz pierwszy w historii tytułów z legendarnym czworonogiem otrzymaliśmy opcjonalne napisy tłumaczące także szczekane kwestie. No i one more thing, język angielski. Deweloper postanowił zaimplementować w produkcji język Szekspira. Powody tej decyzji były oficjalnie dwa. Pierwszy mówił o nauce angielskiego. Pozycja miała stać się świetnym sposobem poznawania obcej mowy poprzez zabawę. Drugim powodem był natomiast plan podboju Ameryki. Reksio i Miasto Sekretów otrzymało nawet specjalną wersję wydaną w Stanach Zjednoczonych. Pod tytułem City of Secrets gra trafiła także na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android w formie darmowej aplikacji, gdzie aby uzyskać dostęp do dalszych etapów trzeba było obejrzeć reklamy lub uiścić stosowną opłatę. Are the moles supposedly from Mouston? Dużo było tutaj narzekania i wyciągania negatywnych składowych gry, ale to nie jest tak, że wszystkie szyny, tory i nory były złe. Szczególnie druga wersja tytułu jest przez wielu reksiarzy wspominana naprawdę ciepło, a jej fabułę, bardziej poważną, orbitującą wokół realiów autorytarnego miasta, wyróżnia się jako naprawdę mocny punkt, choć oczywiście nie wszystkim ta historia przypadła do gustu. Bardzo dobrze wypadły także liczby, szczególnie w przypadku portów mobilnych. Znaczy inaczej, ja z wielką radością napisałem jeszcze jeden set dialogów dla Kratesa i pomyślałem jakieś postacie, ale to na tym poziomie byłem zadowolony. Na poziomie realizacji tego niekoniecznie, chociaż tam akurat ostatecznie dosyć fajny zestaw ludzi się tym zajmował w Idem i oni to potem przejęli, potem wydali drugą wersję przecież na mobilki, to na mobilkach odniosło duży sukces w tym 2011 roku, jak oni to City of Secrets wypuścili, także tam nawet już była płatna chyba gra. Ale już z drugą częścią przekombinowali. No właśnie, bo była jeszcze część druga, ale nie do końca. W skrócie w Idem Media podjęto decyzję o produkcji City of Secrets 2. Bez oryginalnych twórców i bez Reksia. Wszystko z powodu przywołanych wcześniej problemów licencyjnych. Ona się pojawi, już robili, myśmy nawet w ogóle nie wiedzieli, że oni robią drugą część potem Miasto Sekretów. I oni myśleli, że będą robili w epizodach, każdy epizod sprzedawać osobno, ale też już się ten rynek mobilny zdążył zmienić, bo już to freemium zaczęło wychodzić i to gdzieś cały ten projekt potem ugrzązł. Oni wydali chyba epizod 1, a epizod 2 zrobili, ale nie wydali. O, tak. No i oni zrobili coś, o czym mówiłeś wcześniej, czego ty nigdy nie chciałeś robić. Nie chciałeś nigdy robić UFO 2, a oni zrobili Miasto Sekretów 2, czyli jakby zrobili coś, czego myśmy nigdy nie chcieli robić, czyli jakby wchodzić 2 razy do tej samej rzeki. Do tej samej pieczary w tym wypadku. Do tej samej pieczary. Zapominam w ogóle o tym, że takie coś powstało jeszcze. Ale to temat na zupełnie inną historię. Rodacy? He? Rodacy, a jakże?
No z nieba mi spadacie, Janek jestem, Jaś! Słuchajcie, jest interes. Jaki interes? Te swetry można tu kupić na ryneczku. Tak się składa, że mam tu pierwsza klasa towary na handel. Kryształy, kremniwa, galanterię skórzaną. Zapewne mniej lub bardziej uważnie śledzicie historie pisane przez branżę i doskonale wiecie, jak wiele potencjalnych hitów przepadło gdzieś w otchłani zapomnienia, pozwalając doświadczyć swojej wartości jedynie nielicznym. I ten sam los mógł spotkać dzieła Idem Media, gdyby nie interwencja pewnej grupy. Przy samej produkcji, nie wiem, czy byśmy odczuwali tak osób, widzieliśmy, że te gry się w miarę dobrze sprzedają i chyba są dosyć dobrze przejmowane, bo takie faktycznie przychodziły listy. Przerobiły listy, wiesz, to wtedy tak. Na ile czasem były listy napisane faktycznie na kartce, w kopercie ręcznie. I to często pisali rodzice albo sami gracze. Tak, tylko kosztował wilgoczą łapką jeszcze. Nie było tego strasznie dużo, ale było na tyle, że to wiedzieliśmy, że gdzieś ktoś w to gra i ma z tego przyjemność. Pamiętaj, że to wiesz, to był wysiłek, trzeba było wziąć kartkę, napisać długopisem list, wsadzić go w kopertę, przykleić znaczek, wysłać i jeszcze dodatkowo nie być pewnym, że to doszło, czy zostało przeczytane, no bo to nie masz potwierdzenia tego. Natomiast jakby to była tylko świadomość tego, że po prostu zrobiliśmy chyba w miarę fajne gry, bo nam też się fajnie grało i fajnie się dorobiło. No i mieliśmy jakiś feedback, że komuś też się w to dobrze gra, ale to chyba było tyle. Nie mieliśmy jakiegoś takiego nie wiadomo czego. Troszkę po tym, jak forum weszło i zaczęło się zaludniać forum, to nagle mieliśmy taki bezpośredni feedback, czyli kontakt, mogliśmy zadać pytanie, ktoś nam mógł zadać pytanie. Tak, a nadal to byli po prostu faktycznie mali gracze, bo to wtedy jeszcze były rzeczywiście dzieci, tak? To był tam, nie wiem, pewnie kilkanaście lat maksymalnie, które pisały opowiadania. I właśnie ci mali gracze, tylko już troszkę więksi, spowodowali prawdziwy renesans serii. Wszystko zaczęło się na oficjalnym forum przygód Reksia w czasach dostępności kolekcji w oficjalnych sklepach. Na nim sympatycy produkcji wymieniali się spostrzeżeniami, tworzyli zabawy i oczywiście szukali kontaktu z twórcami. To ostatnie stało się mocno utrudnione po odejściu autorów oryginału z szeregów gdańskiej firmy. Przez wiele kolejnych lat skromna grupa pasjonatów nadal udzielała się na tym jedynym znanym miejscu do socjalizacji z innymi fanami. Aż w okolicach 2020 roku szereg osób poczuł nostalgiczny zew i postanowił spróbować pierwszy raz w życiu ukończyć pozycje, stanowiące w wieku dziecięcym zbyt duże wyzwanie. Zachwyceni odkrytymi na nowo pozycjami, gracze rozpoczęli poszukiwania innych sympatyków marki i okazało się, że gdzieś w podziemiach internetu tworzy się siła, która wkrótce potem swoimi rozmiarami przerosła najśmielsze oczekiwania każdego z osobna i wszystkich razem. Media społecznościowe były wszędzie, wszyscy już mieli media społecznościowe, więc właściwie łatwo nas mogli znaleźć przez jakieś kanały, przez jakieś Facebooki czy coś i tak dalej. Myśmy zaczęli mieć jakieś indywidualne kontakty z co bardziej aktywnymi fanami, dostaliśmy jakieś listy. Na Facebooku. Tak. Myśmy na tej grupie żeśmy zaczęli się czasami też pojawiać. Ta ekipa zdążyła dojrzeć, pójść na studia, skończyć liceum, skończyć 18 lat. Więc przestały się, bo przez długi czas to były jakieś takie zabawy na tym forum, już niekończąca się powieść i tak dalej, co jakby myśmy mieli już wtedy po 40 lat, takie super fajne zabawy, ale myśmy byli bardzo z boku od tego, nie? A tu nagle pojawiły się konkretne już takie jakby poważne głosy, na zasadzie, że ktoś był w stanie powiedzieć: cześć, ja jestem tym małym graczem, a już jestem duży, a takie są moje wspomnienia i to pamiętam, nie? I taka się nagle zrobiła zupełnie inny rodzaj rozmowy. Wspomniana tu grupa, wówczas nosząca nazwę Reksiawka, stała się jednym z 3 głównych miejsc zrzeszających fanów i twórców, gdzie aktywnie prowadzone są rozmowy, przedstawiane rozmaite projekty, ciekawostki, memy, nawiązania czy osobiste historie. I co najlepsze, panowie Hrynkiewicz i Brosz nie są członkami grupy jedynie na papierze. Wręcz przeciwnie, chętnie angażują się w projekty, komentując powstałe teorie i odpowiadając na zadawane pytania. Drugą arenę wirtualnych spotkań stanowi stareńkie forum. Dziś to prawdziwa skarbnica wiedzy i historii wypchana wpisami sięgającymi nawet ponad 20 lat wstecz. I cały czas pojawiają się nowe. Dostrzeżenie śladów świeżutkiej aktywności nie jest żadnym problemem, szczególnie w przypadku działów poświęconych oryginalnej serii oraz grom i zabawom. Naprawdę łezka wokół się kręci, prawdziwe kultywowanie tradycji w stylu Arn.eu.
Na koniec miejsce najaktywniejsze, źródło niezliczonej liczby projektów, inicjatyw, zabaw, konwersacji, prawdziwa twierdza fanów starych, jak i zupełnie nowych. O czym mowa? O serwerze na platformie Discord. Licząca w momencie pisania tych słów 2000 członków społeczność kipi od aktywności. Mamy tu kanały do dyskusji o przygodach Reksia i tematach niezwiązanych z serią, a nawet grami w ogóle. Znajdziemy przestrzeń do dzielenia się swoją twórczością oraz do szukania pomocy w rozwiązywaniu problemów z tytułami. Ważną rolę pełni też dział z najpotrzebniejszymi linkami prowadzącymi chociażby do archiwum z obrazami płyt wszystkich produkcji. Dzięki temu możemy bezpiecznie zapoznać się z tym całym fenomenem, a sami twórcy nie mają żadnego problemu z taką formą pozyskiwania dzieł ich pracy. Discord oferuje także kanały głosowe, multum aktywności i zabaw, a wszystko to utrzymane jest w całości w stylu ukochanej franczyzy z żywcem wyjętymi zeń nazwami i furą rang zapewniających nam ulepszoną autoprezentację i regularne aktualizacje na interesujące nas tematy. Przygody Reksia Discord to też najlepsze źródło informacji o projektach największych twarzy społeczności. A nad tym wszystkim czuwa zaangażowana administracja, regularnie spotykająca się na tak zwaną herbatkę i dyskutująca na temat aktualnie panującej sytuacji, ulepszeń i zmian. Wiecie co? Wspomnieliśmy o tych najważniejszych postaciach fandomu, więc wypadałoby je przedstawić. A może same to zrobią? Cześć, ja jestem Rafał. W fandomie przygód Reksia jestem znany jako Newt Salamander i znany jestem z tego, że jestem założycielem oraz obecnym administratorem na Discordzie przygód Reksia. Mam na imię Kuba, założyłem kanał Kretes Records, którego główną ideą i wkładem było nagranie wszystkich gier z serii przygód Reksia w jak najbardziej przystępnej do oglądania formie. Oprócz samych nagrań z rozgrywek, z czasem zacząłem też robić bardziej zróżnicowany content, różne memy, sklejki, speedruny i różne ciekawostki z gier. Cześć, z tej strony Kaczor Dziennikarski. Cześć, z tej strony Kubala, organizator pierwszego ogólnopolskiego konwentu fanów przygód Reksia. Czołem, z tej strony mikrofonu Fedor, znany w fandomie jako twórca pierwszego słuchowiska z uniwersum przygód Reksia, emerytowany pomocnik administracji na PRD oraz osoba o raczej ciętym języku, a na bank nie gryząca się w niego. Mam na imię Paweł, w fandomie jestem znany jako Pawełek, prowadzący na co dzień Reksionerów, a za niedługo również nowego teleturnieju. Jak go akcentują, postanowiłem w ramach nauki zrobić fanowską grę, która później otrzyma tytuł Reksio i Kretes Odkop. Trudno jest wybrać jedną rzecz, za co by można docenić przygody Reksia, ale żarty, dialogi, nawiązania, grafika, muzyka, trudność. Dzięki tym nawiązaniom zresztą poznałem wiele ciekawych tekstów kultury, na przykład Race, bo pamiętam właśnie, że jak byłem mały, no to spodobała mi się parodia Race'u w Reksiu i Kapitan Nemo, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest parodia Race'u. I kojarzy mi się coś, że pokazałem to tacie i wtedy mi mój tata mówi, że to jest parodia Race'u. Przede wszystkim za nawiązania, dokładnie za odwołania do szeroko pojętej popkultury. To, jestem przekonany, był powód, dla którego ja wróciłem do tych gier. Mając kilka lat je porzuciłem, no ale nie do wszystkich gier z dzieciństwa wracamy, zwłaszcza jeżeli są to gry, które wyglądają jak gry dla dzieci. Kiedy poznawałem różne książki, filmy, czasem nawet i muzykę, to okazywało się, że co chwila powraca mi taka myśl z tyłu głowy: ej, to było w Reksiu, ej, do tego było nawiązanie w Reksiu, ej, ja to skądś kojarzę, a tak, z Reksia. Twórcy powstali do tych gier naprawdę ogrom odwołań do popkultury i myślę, że to było coś, co sprawiło, że ja pokochałem te gry, bo nie dość, że jest tam bardzo przyjemna rozgrywka, bardzo zróżnicowana, bo to nie są tylko gry point and click, ale dodatkowo tam mamy i sekcje zręcznościowe, i jakieś zagadki. Poza tam ciekawą fabułą, to też się przecież zdarza w różnych grach, ale tutaj mamy naprawdę nagromadzenie odwołań do popkultury, często ciekawych, często absurdalnych, w zdecydowanej większości takich, których dziecko nie załapie. Bardzo szanuję za fabułę, za jej spójność, konsekwencję oraz niejednokrotne wychodzenie z nawiązaniami poza typowe zainteresowania dzieci, dla których owe gry są skierowane. Od razu się zakochałem w tej serii, zwłaszcza w jej humorze. Błyskotliwy i niczym Shrek, posiadający tyle warstw, że niektóre nawiązania znajdują się dopiero dekady po fakcie. Ile znacie gier, które, choć są pozornie dla dzieci, znikąd dostajesz nagle w twarz Duną, Salvadorem Dali,
albo francuskim ruchem oporu z II wojny światowej. Mimo to twórcom udało się wykreować świat, który sprawia wrażenie głębi. Nawiązania nie są tam od tak, tylko wpasowują się idealnie w kontekst. Ci goście mieli do zrobienia grę przygodową dla dzieciaków z wykorzystaniem licencji na Rexia. Można było zrobić szybkie klikadełko z bezdusznie przeczytanymi dialogami, recyklingowanymi modułami, no i w sumie fajrant. Ale oni powiedzieli nie. My nie chcemy tylko robić roboty. My jesteśmy w pracy, ale nie jesteśmy linią produkcyjną. Jesteśmy twórcami i nie będziemy robić, tylko tworzyć, wkładając w to siebie, pokazując światu to, co nam siedzi w środku. To są gry, w których my lecimy w kosmos w pralce, z śmieci znalezionych za garażem. Budujemy wehikuł czasu. Nic lepiej nie oddaje ducha tej serii, niż słowa jednego z jej twórców, Jarka Luli, zrobić coś z materiałów znalezionych w lesie. Bo to jest jasna cholera gra zrobiona z materiałów w lesie i to jest gra o robieniu rzeczy z materiałów znalezionych w lesie. Kiedy masz wyobraźnię i kiedy do tych materiałów znalezionych w lesie dołożysz jeszcze siebie i to, co ci siedzi w środku, to nieważne, czy jesteś korpolutkiem w gdańskim Januszeksie, czy jesteś grubawym, zrzędliwym kretem, czy jesteś półzwierzęcym neandertalczykiem walczącym o przetrwanie. Zawsze jak włożysz w to, co robisz, siebie i to, co masz światu do pokazania, to wyjdzie ci coś zajebistego. Przepraszam za wyrażenie. To świadczy o jakości tej serii, że po 20 latach nadal zgromadza ona wokół siebie tyle kreatywnych ludzi i cały czas coś tu się dzieje. Obczajcie przygody Rexia. To nie jest po prostu gra, do której banda dorosłych chłopów i sporadycznie bab ma sentyment z dzieciństwa. To jest pewien fenomen kulturowy. Zwłaszcza jeśli jesteście gdzieś tam z tych roczników z przełomów tysiącleci, albo trochę wcześniejszych nawet, będzie to dla was świetne przeżycie. Oto ludzie pełni pasji, poświęcający swoje serca i czas w imię spełniania marzeń i propagowania wiedzy oraz świadomości o przygodach Rexia. A pomysły na to są bardzo różne. Rolę edukatorów i popularyzatorów przyjęli twórcy dwóch największych YouTube'owych kanałów poświęconych dziełom Idem Media. Cred Cretes Records rozpoczął swoją drogę od publikacji pozbawionych komentarza gameplayów. Te okazały się być wręcz zaskakująco popularne. Najchętniej oglądane nagrania mają w momencie pisania tych słów ponad 100 000 wyświetleń. Sukces pozwolił kanałowi urosnąć, a dziś znajdziemy na nim także covery muzyczne, autorskie zwiastuny, speedruny oraz oczywiście jeszcze więcej udokumentowanej rozgrywki z tytułów oficjalnych oraz produkcji fanowskich. Z kolei Polskie Centrum Przygód Rexia, tak, pomysłowy skrót, nie powiem, przyjęło swojego rodzaju detektywistyczno-dziennikarski format i, jak określa to sam założyciel konta, kaczor dziennikarski, działa, by demaskować wszystkie tajemnice serii. W kwestii muzyki na pierwszym planie znajdziemy Lili, młodą pianistkę coverującą oryginalną ścieżkę dźwiękową, która sporządziła ich zapis nutowy, a także stworzyła zremasterowane kolekcje twórczości Bartka Brosza. Wspólnie z Kubą Poćwierdowskim z kanału Cred Cretes Records wydali nawet własną płytę pod tytułem The Dark Side of the Mall. Zachęcamy do posłuchania. No i są oczywiście gry. Tu bryluje Fox Centurion, autor dwóch dużych produkcji. Pierwszą z nich jest Na Kury, nielimitowana edycja, będąca cyfrową adaptacją gry planszowej na licencji przygód Rexia, wydanej przez firmę Trefl. Obecnie trwa nawet discordowy turniej. Dajcie znać, kto wygrał. Druga pozycja, na dziś jeszcze nieskończona, to Rexio i Cretes Oddcop. Przepiękna pixel-artowa przygodówka z oryginalną fabułą, toną nawiązań do pierwowzoru i słusznie dokręconym poziomem trudności. A jakże? Ale to nie jedyne pozycje tworzone z pasji. Użytkownik Sferszcz pracuje nad umiejscowioną w 3 wymiarach apetycznie wyglądającą pozycją Rexio i Cretes Sermageddon, łączącą elementy platformowe i przygodowe. W toku jest także projekt remasterów oficjalnej serii prowadzony przez Bogdana i Kamila. Aktualnie dostępne jest demo Skarbu Piratów i trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę obiecująco.
Uwagę przyciąga także inicjatywa skierowana przede wszystkim do zagranicznych graczy. Oryginalna seria doczekała się premiery także w innych krajach, m.in. w Czechach, Rosji i na Węgrzech. Ale wydaje się, że największą popularność przygody zyskały wśród rumuńskich graczy, a ci najbardziej zaangażowani aktywnie biorą udział w życiu Discordowego serwera. Nie wspominamy o tym bez przyczyny, bowiem autorką wspomnianego projektu jest Serena, pochodząca z Rumunii programistka, która, jak mówi, zakochała się w serii nawet mimo bardzo słabego, ojczystego dubbingu. Dzięki nauce kodowania Serena zyskała umiejętności potrzebne do realizacji swojego marzenia w postaci angielskiego dubbingu. I teraz posłuchajcie uważnie. Do tego celu wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Ta informacja może początkowo mocno zniechęcić do zapoznania się z pracą autorki, jednak w przeciwieństwie do tony bezmyślnych i tandetnych tworów wyskakujących z każdego zakątka internetu, mówimy tu o profesjonalnym podejściu i starannym szlifowaniu każdej kwestii. Dosłownie. W chwili obecnej przetłumaczono już Skarb Piratów i UFO, a prace nad kolejnymi translacjami trwają. Mamy nadzieję, że uzupełnienie serii o najpopularniejszy język świata rzeczywiście przyciągnie uwagę choć kilku potencjalnych nowych fanów, bo ten dubbing z całą pewnością nie brzmi sztucznie. Indeed it is I. As for your friend, Little Paws Catradis, he is currently occupied posing for my newest statue, see? I call it the Captive Mind 2. Why, hello there. I am Paws Catradis of the Ferment tribe. But first, the code. Have you acquired it? That we did, my love. Fantastic. This leaves only one issue unaccounted for. Those Molons still don't know how to get the evacuator out of the basement. Any chance you could help them out? Jean-Paul made one last upgrade to the rust bucket, an auto mole. It might be blind as a mole, but it'll get you home all safe and sound, so you don't need to worry about a thing. The automole will not be necessary. I drive. Swoją drogą autorka przyznaje, że dzięki nabytym umiejętnościom jeszcze bardziej doceniła kunszt twórców, widząc jak niesamowite rzeczy zdołali wycisnąć z tak ubogich i prostych fundamentów. Ukłony. Still don't feel like doing it. Do you? Minutes are stretching to hours today. Ale to wszystko tak naprawdę jest kroplą w morzu, bo lista dzieł i twórczości członków społeczności jest po prostu przepastna. Dodajmy tylko, że organizowane są teleturnieje jak Reksionerzy czy Jaka to Reksiowa Melodia, a także wydarzenia pokroju growego dżemu, gdzie uczestnicy mają określony czas na stworzenie dowolnej gry w tematyce reksiowego uniwersum, na przykład takiej w całości poświęconej wypalaniu mapy. No i nawet planowany jest film dokumentalny produkcji Artura Kopciowskiego i Dominika Bulejaka. Ten fandom jest po prostu niemożliwy. Za powodzenie wszystkich projektów trzymamy kciuki i życzymy ich autorom wszystkiego najlepszego. Wypłynęły w grach i wiele z nawiązań popkulturowych w serii. To właśnie są wyniki naszych rozmów na papierosku. Takie działania i renesans przygód Reksia doprowadziły do czegoś jeszcze. Czegoś, czego nie mogli wyobrazić sobie nawet najbardziej zagorzali fani i najwięksi optymiści. I właśnie o tym wam teraz opowiemy. No nie wierzę. Niesamowite. Przepraszam, ale ja się wzruszyłem. To takie piękne. Panie i panowie, posłuchajcie. W październiku 2022 roku w Gdańskiej Szkole Podstawowej nr 79 odbył się Reksiokon, zorganizowany z okazji 20-lecia serii Zlot Fanów. Impreza powstała przede wszystkim dzięki Jakubowi Janiakowi, serwerowemu Kubali, okazała się wielkim sukcesem. Jeśli chodzi o to, jak w ogóle doszło do tej organizacji, do tego, że ten event powstał, no to twórcy zostali zaproszeni na ograny kanał, żeby poopowiadać trochę o tych grach, a my, mali gracze, wybraliśmy się, żeby też w tym uczestniczyć, zadawać im pytania. No i tak w toku tej długiej, dyskusji, to było w 2021, za rok, w 2022,
To będzie 20 lat od powstania pierwszej gry, czyli Skarbu Piratów. Może byśmy tak zorganizowali jakiś zlot i się spotkali. Uznałem, no ja jestem z Trójmiasta, twórcą z Trójmiasta, w Trójmieście łatwiej zorganizować. No dobra, ja to zrobię. Trochę nie wiedziałem, na co się porywam. Znaleźliśmy kilka miejsc, jakoś zaczęliśmy tak ustalać, co my w zasadzie chcemy zrobić. Okazało się, że tak naprawdę bardzo dużo rzeczy jest potrzebnych. Od zapewnienia takich podstawowych, jak właśnie, nie wiem, plakaty, ogarniać ile osób tak będzie, skąd wziąć pieniądze na te wszystkie rzeczy, na wynajem sali. I co chwilę dochodziły jakieś nowe rzeczy, które no w pewien sposób nas zaskakiwały, albo sprawiały, że trzeba było bardzo dużo czasu poświęcać. Oczywiście były też popełnione, zwłaszcza przeze mnie, błędy, bo uznałem, że bilety to w zasadzie zamiast po prostu mają być tak wejściówki do odebrania na miejscu, to nie jest problem, to będę je wysyłał, bo ludzie mogą chcieć mieć wcześniej tam wysyłkę, przypinkę. Okazało się, że to była horrendalna praca. Jeśli chodzi o tak, powiedzmy, zakupy tych wejściówek, to jeszcze weryfikowałem to sobie sam, bez żadnego tak programu, więc musiałem ręcznie sprawdzać te przelewy. Dodatkowo lokalizacja zmieniała się kilka razy, bo liczba uczestników w ogóle przekroczyła nasze możliwe jakiekolwiek założenia, jakiekolwiek plany. I wyszło, że ostatecznie pierwszy Reksiokon był w szkole, dodatkowo w mojej podstawówce. Okazało się, że nie wiem, cały pomysł wysyłki biletów jest trochę słaby. Fakt, że ludzie mogli mieć takie, tak na każdym bilecie swoje własne ksywki, niki, też okazał się trudny w realizacji. Oczywiście pewnie jak ktoś organizował jakieś duże wydarzenia, bądź brał w tym udział, no to dla niego może to być śmieszne, ale tu była rzeczywiście zaangażowanych kilka osób, które jeszcze wtedy nie miały żadnego pojęcia o organizacji, o jakiejś profesjonalizacji, więc było to bardzo na wariackich papierach robione. Ustaliliśmy sobie limit na 300 osób, po prostu więcej już by się nie zmieściło w sali gimnastycznej w szkole, w której mieliśmy tak wydarzenie. Więc na pierwszym wydarzeniu było 250 osób, tak realnie na samym wydarzeniu już na miejscu, i no to było coś niesamowitego. To było naprawdę jedno z najwspanialszych w ogóle wydarzeń w moim życiu. Dalej na wariackich papierach rzeczy nie działały, tu brakowało, nie wiem, internet nie chciał działać, nie mogliśmy pewnych rzeczy przeprowadzać, program się nam rozjechał. Tam naprawdę nie było dobrze zorganizowane wydarzenie pod względem planowości i profesjonalizmu, ale naprawdę było tam włożone dużo serca, i to mówię ze swojej strony, ale też ze strony tych wszystkich osób, które mi pomagały w tym. Bo mieliśmy naprawdę świetną ekipę, która też bardzo dużo od siebie dała, i bardzo dużo ludzi, którzy nie byli początkowo tak w grupie organizatorów, chciała się po prostu, czy to przed wydarzeniem, czy to już na samym wydarzeniu zaangażować i tak po prostu nam pomóc. I to było naprawdę niesamowite. Kiedy zobaczyłem tych wszystkich ludzi, którzy się tam pojawiają, to było coś niesamowitego. Wiedziałem, że było warto. Po tych momentami nawet często ledwo przespanych nocach i naprawdę wielu godzinach pracy, wiedziałem, że było warto. I to jest naprawdę coś niesamowitego i muszę wam powiedzieć, tych, którzy słuchacie, naprawdę warto. Warto się czasem zaangażować i spróbować zrobić coś takiego dużego, bo można mieć z tego naprawdę niesamowite wspomnienia na resztę życia. Nawet ograniczone warunki oraz problemy i emocje pierwszego razu nie przeszkodziły uczestnikom w świetnej zabawie. Na tyle świetnej, że jednorazowy wybryk i odważny skok w kierunku marzeń stał się stałym punktem w corocznym kalendarzu. Już pod zmienioną nazwą i z innymi osobami za sterami, KretesCon gościł sympatyków przygód Reksia w kolejnych 2 latach. Kolejno w gdańskiej galerii Metropolia i w Wydziale Historii Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z każdą edycją impreza ewoluowała we wszystkich aspektach: jakości i liczebności atrakcji, komfortu uczestników, zainteresowania, po prostu wszystkim. Ale jedna rzecz zawsze stała na najwyższym poziomie: klimat. Wyobraźcie sobie budynek pełny starych chłopów i bab przebranych za postacie z 20-letnich niszowych gier dla dzieci, bijących się o zwycięstwo w cosplayowym konkursie. Surrealistyczny kosmos. A to tylko wierzchołek góry lodowej zbudowanej z konkursów wiedzy i dubbingu, warsztatów rysunkowych, prezentacji twórczości fanów czy limitowanych fantów w postaci m.in. płyty Adventures of Rex Symphony. Stałym punktem są także panele dyskusyjne z autorami przygód Reksia i aktorami głosowymi chętnie biorącymi udział w wydarzeniu. Jest to rzeczywistość przerastająca wszelkie wyobrażenia doświadczających jej osób. No i rzeczywiście to, co było na tym Reksiokonie tutaj, to był jakiś szok zupełnie dla mnie. To była taka bomba emocjonalna na tym pierwszym Reksiokonie, że
Ja to odbieram, że to jakby zainspirowaliśmy kogoś do działania, do różnych działań artystycznych, twórczych. Tak. Pojawiło się parę osób, które są po prostu wybitnymi muzykami, naprawdę, z którymi ja miałem ogromną przyjemność współpracować przy robieniu różnych nagrań. To są naprawdę fenomenalni artyści. Dla mnie fakt, że oni chcą grać te melodyjki z Reksia, które ja tam kiedyś powymyślałem, dla mnie to jest zaszczyt. No ja muszę też powiedzieć, że ja oczywiście też jestem tym bardzo zachwycony. Byłem na paru koncertach i słuchałem tego, no to jest rzeczywiście fenomenalny zupełnie poziom, nie? Ale ja na przykład doceniam, wiesz, wszystkie rzeczy, na przykład jak na tym konie, jak ktoś, wiesz, z klocków, albo jakąś dioramę zbudował, albo zrobił jakąś prostą grę na jakimś Reksio Jamie, wiesz, że tego jest strasznie dużo. Tego jest po prostu bardzo dużo. Muzyce, ale tego jest... Komiksy, wiesz, obrazki, ja bardzo często śledziłem, wiesz, na facebookowej grupie wpadają, wiesz, jakieś właśnie komiksy, czy jakieś tego typu, wiesz, twórcze. To są po prostu wysokiej jakości. Widać, że to są ludzie, którzy poza tym mnie zawsze cieszą, jeżeli ktoś jakby kontynuuje mój ten absurdalny kierunek myślenia, czy prowadzenia dialogu, wiesz, zabawa ze słowami, że jakby widzę, że widzę tam jakieś, wiesz, reminiscencje tego, co kiedyś sam robiłem, to jest zawsze strasznie fajne. Jest jakaś duża grupa ludzi, która mówi tekstami, które wymyślił Krzychu. Jak ja słyszę fragmenty, jak ktoś używa fragmentów tych dialogów, to jest super. Całe wydarzenie tradycyjnie zamyka koncert, gdzie pierwsze skrzypce gra zespół Kreti and the Little Moles, w którego skład wchodzą Bartek Brosz i najwięksi fandomowi muzycy Lili, Kuba Poćwiardowski z kanału Kret Kretes Records, tworzący film dokumentalny Artur Kopciowski i Dominik Bulejak oraz niewspomniany jeszcze dziś Szymon Pawlak. Zaangażowanie, determinacja i pasja osób odpowiedzialnych za odrodzenie i nowe życie ukochanych gier dzieciństwa zasługuje na najwyższy szacunek i jest fantastycznym przykładem, że nawet pozornie syzyfowa praca może przynieść skutek nawet większy niż można by sobie wymarzyć. Wpadnijcie na kolejny KretesCon. To może to nie będzie dokładnie pytanie. Ale ja w imieniu wszystkich moich graczy chciałam podziękować za stworzenie wspaniałego dzieciństwa. Przynosimy odnaleziony akordeon ze światem. Czy teraz możemy wejść? Odzyskaliście harmonię ze światem. Dobrze, zatem przygotujcie się na najbardziej mistyczne doznanie waszego życia. No matku, wziął i mistycznie zniknął. Przygody Reksia odcisnęły trwałe piętno na życiorysach graczy i twórców, ukształtowały wiele charakterów i do dziś pozostają ważną częścią codzienności tysięcy osób. Dziś seria wreszcie ma swoje 5 minut i choć prawdopodobnie nie doczekamy się już oficjalnej kontynuacji w 100% godnej tego miana, cieszymy się, że o tych owocach serca, pasji i sumiennej pracy może dowiedzieć się coraz więcej osób, również za sprawą tego materiału. A jak potoczyły się losy trójki ojców gdańskiej sagi? Nasze losy po ID Media potoczyły się tak, że założyliśmy Vernej Studio, odeszliśmy z IDem, współpracowaliśmy jeszcze przy produkcji Miasta Sekretów, a potem zajęliśmy się projektami takimi jak seria edukacyjna z Klikiem dla WSIP-u. Gry planszowe dla dzieci. Gry planszowe dla Streflem. No i pierwsze gry mobilne. I gry mobilne. Tak, czyli... Które też często w współpracy z ID Media, czyli obecnym. Zrobiliśmy swoją grę Word Hacks, ale niestety trochę nie umieliśmy się z nią przebić, jakby na większe wody i zrobiliśmy też dla dzieci pierwsze gry mobilne, taką serię jak Katy Harry. I to nawet takie małe sukcesiki. Jakieś małe sukcesiki, ale nie na tyle, żeby tą firmę udźwignąć i wyciągnąć na następny poziom. No i tak trochę, że trwało to i trwało i w końcu stwierdziliśmy, że przekończymy tę zabawę. Jarek z Krzyśkiem przeszli z powrotem do ID Media, czyli do Bumbitu. Ja zająłem się ilustrowaniem książek, co robiłem przez cały czas, ale tu jakby już tak na full time. A myśmy z Jarkiem pracowali, Jarek pracował w moim zespole w Bumbicie przez wiele lat i robiliśmy głównie gry związane z samochodami. No ale to już z mojej strony taka robota była czasem kreatywna, czasem bardzo jakieś fajne challenge, a czasem taka dosyć
monotonno-menadżersko-korporacyjna, więc taki miks, ale dużo bardzo ludzi, wiesz, to duża firma, dużo tam fajnych ludzi poznałem i dużo jakichś takich pobocznych rzeczy gdzieś tam się, wiesz, powydarzało. Co będzie dalej? Nie mam pojęcia, bo właśnie mi się skończyło 8 lat w Bumbicie, a wcześniej byłem 8 lat w RNA Studio, a wcześniej 8 lat w Aiden Media. Tak się zastanawiam, czy tu magia liczb mnie jakoś zagra, czy nie zagra. W tej chwili zajmuję się takim typem gier typu puzzle. To jest tak trochę powrót do pewnych rzeczy, które gdzieś istniały w przygodach Reksia, czyli jakieś takie moduły logiczne, ręcznościowe. Ja ilustruję podręczniki. Teraz niedawno skończyłem ilustrować książkę dla naszej księgarni. Bartek ma fajne książki, na przykład ma książki, które ilustrował, a które zostały wydane po chińsku, czy po japońsku, prawda? Po chińsku i po arabsku. Po chińsku i po arabsku. I po turecku. Także ma takie różne fajne rzeczy na półce z dorobku. No co oprócz tego i jeden i drugi staramy się w miarę możliwości jeździć po świecie. Nie że razem, ale jakby osobno. No i oprócz tego właściwie od 15 lat gramy w zespole razem muzycznym. Zupełnie poza grami i wszystkim. Gramy, ale w zespole. Uwaga, nadal zajmujemy się graniem wspólnie, ale w zespole. Zresztą. Przygotowujemy się do nagrań, bo chcemy wreszcie nagrać płytę całą. I nie ma to nic wspólnego z przygodami Reksia, chociaż śpiewaliśmy na Krateskonie, Niech Pies szansę ma w wykonaniu zespołu. Zapraszamy na Spotify'a i na koncerty na żywo, które się czasami odbywają. Drodzy widzowie, bardzo dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że ten materiał choć trochę Wam się spodobał. Jeśli dotarliście aż tutaj, możecie napisać w komentarzu teleportki. Dziękujemy także twórcom i każdej osobie, która dołożyła swoją cegiełkę do powstania i wzbogacenia tego ogromnego filmu. Do zobaczenia w przygodach Reksia. Co to myśmy mieli teraz zrobić? Aha, no dobra. To co? Słuchajcie, mali gracze, tu Krzychu i Bartek, dziękujemy Wam za wysłuchanie tego przydługiego wywiadu, ale mam nadzieję, że przydługiego z naszej strony, bo Przemka pytania były krótkie i w punkt. Jeżeli się zastanawiacie, co to za obraz przez cały czas widzi między naszymi głowami, nazywamy go tutaj w domu u mnie czeskim Picasso, ale cały czas zupełnie jak on się nazywa. Namalował dużo takich obrazów, które ktoś znalazł u niego w garażu. Wiem, że takie pytanie na pewno musi się pojawić, jak ktoś będzie godzinę oglądał ten wywiad. Co to do cholery jest za bohomat z tyłu? Dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie. Pozdrawiamy serdecznie fanów obecnych i przyszłych. Fanów i fanów. Naszych fanów znajomych, bo wielu z nich właściwie znamy już osobiście i serdecznie bardzo pozdrawiamy. Jeszcze fanów nieznajomych. Mamy, tatę, rodzeństwo, kogoś się da. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, że mogliśmy się wypowiedzieć. Dziękujemy i do zobaczenia i do usłyszenia. Tak jest. Widzimy się na kolejnym Krateskonie pewnie. I pozdrawiam Przemka i dziękujemy za taki sympatyczny wywiad. Upiorni bliźniacy pozdrawiają. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Dobra, koniec, no dobra. Fuj, fuj. Pracy obiboki. Pracy obiboki. Pracy obiboki. Nie żałuj.